przygotowuję sobie grządkę pod pietruszkę i marchewkę, a pomiędzy nimi będę wysiewała rzodkiewkę. Dodałam sobie ziemię z zeszłego roku z uprawy papryki, żeby trochę rozluźnić ziemię w tej grządce i żeby było tej ziemi więcej. Pierwszy raz nagrywam coś z OFF-u. Mam nadzieję, że jakość będzie w miarę. Na pewno będzie lepsza niż jakość dźwięku w tym filmie, ponieważ tak wiało, że nie słychać nic, co mówię. A gadałam bez przerwy, bardzo dużo, bardzo szybko, aż ochrypłam. I teraz słychać tego efekt. Dodatkowo dopadło mnie jakieś przeziębienie, więc chrypię i skrzypię. W dalszej części tej samej grządki wysiał mi się krwawnik, a to obok nie mam pojęcia, co to jest. Cała ta grządka jest w takich malutkich sadzoneczkach krwawnika. Coś jeszcze gadałam o tym, że zgubiłam moją łopatkę i radzę sobie moim ulubionym narzędziem, czyli narzędziem do usuwania chwastów. Akurat do krwawnika sprawdził się idealnie. Uznałam, że zostawię troszeczkę z brzegu tego krwawnika. Dosłownie, nie wiem, może 3-4 takie sadzonki, a resztę przesadzę w inne miejsce w ogrodzie. Tutaj znalazłam jedno miejsce, powiedzmy wolne, nic tam nie rośnie. Jedynie po lewej stronie mojego kopytka rośnie hosta. No teraz nie rośnie, no bo jest zima, ale niedługo zacznie się pojawiać. A ten pierdolnik z gałązkami choinki to baza dla jeża. Gałązki sprawiają, że domek nie rzuca się w oczy, jest osłonięty od wiatru i myślę, że jeż ma tam przytulnie i bezpiecznie. Rośnij, krwawniczku, jeżeli chcesz, jeżeli nie, to znajdę dla Ciebie inne miejsce. Jak się tu wprowadziliśmy prawie 4 lata temu, to praktycznie nie kwitł. Musiałam o niego troszkę zadbać, ponawozić i naprawdę odwdzięczył się. Ten prusznik Wiktoria, przepięknie kwitnący na niebiesko, był malusieńką sadzonką. Dosłownie był taki. Wsadziłam go, rośnie przepięknie. Wsadziłam go tam tak naprawdę tylko na chwilę, żeby nie narażać go na przemarznięcie. Tam go ładnie podsypałam. W 3 lata on urósł, nie wiem, 50-krotnie chyba. Ale hit jaki się wydarzył, a raczej tragedia, która się wydarzyła, to to, że cały jego główny pień, czy to będzie widać? Tu. Pękł, złamał się na pół. Widać to pęknięcie. I szczepiliśmy go na trytytki. Ja w ogóle tak gadu, a tak naprawdę to pewnie mnie nie słychać, bo bardzo wieje. A nie mam mikrofonu, jeszcze się nie dorobiłam w mojej YouTube'owej karierze. Oczywiście te wszystkie gałązki malin wykorzystałam, a może nawet poukładam je właśnie zamiast agrowłókniny, żeby taki nie wyjadały ten rysunek. Jest to dobry sposób i tutaj praktycznie nie mam co pielić. Fiknęłam. Krzesełko mi się złożyło pod tyłkiem. W tej grządce w tym roku będzie bób, więc sypnęłam mu troszeczkę obornika granulowanego, no bo jednak bób ma trochę większe wymagania glebowe niż marchewka, ale nie sypałam go zbyt dużo.
Zmieniamy na chwilę otoczenie i jesteśmy w domu. Pierwsze wysiewy, jak co roku, to wysiewy papryki. Z papryką mi trochę nie po drodze, dlatego że ja mieszkam w centralnej Szkocji, gdzie klimat jest zupełnie inny niż w Polsce i nie mamy tutaj ciepłego lata. No, upały się nie zdarzają, a jeżeli się zdarzają, to są bardzo pojedyncze dni, więc papryka w tym klimacie, w nieogrzewanym tunelu, nie rośnie zbyt dobrze. Zbiory są niezbyt duże, ja też nie mam miejsca w tunelu na większej ilości, więc głównie skupiam się na pomidorach i ogórkach gruntowych, a paprykę traktuję jako taki eksperyment. Nawet jak te papryczki wyrosną małe, to i tak się je zje. W tym roku wysiewam odmianę Ingrid, odmianę Jalapeno i jeszcze poza kadrem wysiałam jeden rządek papryki takiej marketowej, długiej, czerwonej. I tyle wystarczy. Wymyśliłam sobie już tak wczoraj, że jeszcze ten krwawnik i ten wykopię, a tutaj go zostawię przy samym brzegu. Tutaj powsadzam cebulę, żeby troszeczkę to odgrodzić i pomyślę o tym, żeby tutaj wkopać deskę, żeby on nie szedł mi na resztę rządki. A tu go na razie zostawię. Cebulki sadzę dosyć płytko, dlatego że u nas dość dużo pada. Może nie dość dużo, ale dosyć często. I czasami po prostu w grządkach robi się bagno. Więc nie chcę ryzykować, że cebulki zgniją. Tak, w te płytsze dołeczki będzie marchewka, pietruszka, w te głębsze rzodkiewka pomiędzy. Takie międzyrzędzia. Nie umiem wysiewać w rękawiczkach, więc ściągamy. Nasiona marchewki są bardzo małe. Niektórzy wysiewają z piaskiem. Ja nie. Ja po prostu wysiewam gęściej i później przerywam. Pietruszka idzie w ostatni rządek. Na razie jeden. I tak samo. Pomiędzy wysieję rzodkiewkę, ale jak zbiorę rzodkiewkę, to będę mogła sobie jeszcze w te miejsca, gdzie będzie bardziej pusto, śmiało dosiać. Jak już będą wschody, to będę po prostu widziała, ile mniej więcej nasion zeszło i wtedy mogę sobie dosiać. A mam jeszcze te odmiany późne,
który będę dosiewać w drugiej części grządki. Albo właśnie pomiędzy. Rzodkiewka już troszkę łatwiej, bo ma duże nasionka. I też można troszkę gęściej i przerzedzić, bo pamiętajcie, że nie zawsze nasionka wszystkie wschodzą, a listki rzodkiewki są też dobre. Także jeżeli macie dużo nasion, to nie żałujemy. Nie dodawałam tutaj żadnego obornika. Troszeczkę kompostu tylko. To marchewka nie przepada za obornikiem. Tak rośnie. Wydaje mi się, że te wiatraczki nie działają, ale trzeba próbować. Jacek i Agatka będą pilnować. Na razie Agatka. Proszę bardzo. O. Agatka, pilnuj. Mam takie nasionka. 18-dniowa rzodkiewka. Wysieję je tutaj, dlatego że tu później będzie szła marchewka i pietruszka na późniejszy zbiór. Będzie dosiewana jeszcze na bieżąco, więc żeby nie marnować tutaj przestrzeni, to wysieję sobie tutaj tą rzodkiewkę i ta będzie pierwsza. Później będę zbierać tą i w miarę upływu czasu będę sobie dosiewać w innych wolnych miejscach w ogródku. Tak robię zazwyczaj i mi się to sprawdza. A ty co dzisiaj wysiejesz, chłopczyku? Uwaga, na malinki kujące są. Kujące są malinki. A to będzie twoja ulubiona grządka, marchewkowy króliku, prawda? Bo ty kochasz marchewkę. Oba kochacie marchewkę, ale Melunia to jest taki królik marchewkowy. Hop! Nie do grządki. O Jezu! O Jezu! Już po robocie? Po robocie, tak? Nie mogę pracować. Nie mogę pracować, muszę głaskać. No chodź, hop. Dawaj. Tak. Tak, super. Super, pomocnik. Tu. Mhm. Halo, proszę pana. A co pan robi? Co? A co pan robi? Tu masz rzodkieweczkę. Chcesz rzodkieweczkę? Łeb urywa! Mieszam podłoże do wysiewu z perlitem. Chodzi o to, żeby podłoże nie było bardzo zbite, żeby troszeczkę jednak rozpadało się w rękach.
Wypełniam dokładnie pojemniczki do wysiewów i dobrze wciskam tą ziemię i dosypuję ponownie. I tak dopóki faktycznie ona nie będzie taka zbita, bo jeżeli tego nie zrobimy, to później po prostu nasionka nam się zapadną i po podlaniu będą za głęboko, no a my będziemy mieli falę Dunaju. Chodzi o to, żeby to podłoże było w miarę równe. Staram się używać wszystkiego, co mam w domu. Pojemniki po owocach sprawdzają się do tego idealnie. Trzeba tylko pamiętać, żeby miały otwory w środku. Ewentualnie możemy takie otwory zrobić, żeby woda miała gdzie spływać. Tutaj szybki przegląd nasion i podejmowanie decyzji, co już warto teraz wysiać, a z czym warto jeszcze trochę poczekać. Właśnie teraz podczas montażu uświadomiłam sobie, że nie nagrałam wysiewu pomidorów. No cóż, zdarza się. Pomidorki wysiałam w tych samych multiplatach co papryki. Zresztą myślę, że raczej nikt nie będzie się z mojego filmu uczył, jak wysiewać. Bardziej jest to w formie vloga, a nie poradnika, więc myślę, że nic się nie stało tak naprawdę. Proszę też o wybaczenie i wyrozumiałość, jeżeli chodzi o mój głos. Naprawdę cierpi, ale no uznałam, że jednak w tym filmie wypadałoby trochę pogadać, żeby nie było zbyt nudno. Także wracając do tego, co na ekranie, mam taką metodę wysiewu, jeżeli chodzi o głębokość, na jakiej umieścić nasionka. I ja po prostu robię to w ten sposób, że im mniejsze nasionko, tym mniej ziemi na wierzchu. Dlatego jeżeli nasionka są bardzo mikro, malusieńkie, no to wtedy albo tylko wklepuję je w podłoże i podlewam, albo przysypuję naprawdę delikatną warstwą ziemi. Ameryki nie odkryłam. Po prostu tak to działa. Oczywiście, jeżeli chodzi o warzywa, to troszeczkę bardziej zwracam uwagę na to, co jest napisane na opakowaniu z tyłu, ale ta metoda również super się sprawdza. Mam nadzieję, że nie słychać mojego chrapiącego psa obok. Jeżeli chodzi o wszystko, co widać teraz na ekranie, czyli tak naprawdę wszystkie wysiewy kwiatów, które robię eksperymentalnie w tym roku, ponieważ do tej pory wysiewałam wszystko od razu do tunelu, troszkę później, a teraz też będę je wysiewać w tunelu, ale dodatkowo chciałabym sobie spróbować, jak one będą rosły w domu. Na pewno szybciej wzejdą, ale zobaczymy, jak poradzą sobie z brakiem światła.
Także zobaczymy. Wszystkie te wysiewy robiłam w drugiej połowie lutego. No nie wierzę. No nie wierzę, ale jakiś groszeczek cukrowy mi tutaj wyrósł tym razem, a nie kapustka. Halo? Imbirek? Gdzieś ty wlazł? Spontanicznie uznałam, że wysieję jeszcze trochę, tym razem warzyw, dlatego że zostało mi trochę ziemi. Dodałam tylko perlit i pomyślałam, że spróbuję zrobić rozsadę dosłownie po kilka sztuk, po kilka nasion, między innymi rzepy, pierwszy raz w tym roku i rukoli. Zobaczymy, czy bardzo się wyciągną, czy nie, czy jest sens robić w moim przypadku w Szkocji, gdzie jednak tego światła jest mniej, te wysiewy w domu wcześniej, czy lepiej po prostu poczekać i zrobić wysiewy dopiero albo troszkę później, albo nawet teraz, ale w tunelu, gdzie jednak będą miały więcej światła. Nie będę oszukiwać, że nie jestem w gorącej wodzie kąpana i że nie mogę się już doczekać wiosny i stąd pewnie się spieszę z niektórymi rzeczami w tym roku, ale nasion mam sporo, więc dlaczego by nie zaryzykować? A może coś się uda, może uda się wcześniej przepikować, wcześniej mieć zbiory, chociażby właśnie w nieogrzewanym tunelu. No jak się nie uda, to będę wiedziała na przyszłość, żeby po prostu już tego nie robić, nie marnować czasu i miejsca, które jest teraz bardzo cenne w domu, szczególnie parapety. A ja mam bardzo wąskie parapety, jak później pewnie zobaczycie, więc jest dosyć problematyczne przechowywanie rozsad w domu. Postanowiłam też, że od razu przetestuję sobie siewy takie właśnie kępkowe, po kilka nasion do jednego dołka. Wiem, że można uprawiać tak niektóre rośliny, na przykład rukole. Do tej pory głównie wysiewałam sobie rzutowo do tacek i później pikowałam. A czasami lepiej jest wysiać właśnie w multiplaty i wtedy dzięki temu możemy od razu takie gotowe sadzoneczki wsadzić sobie później do dużych donic albo do gruntu. I wtedy bierzemy całą bryłę ziemi z rośliną, nie musimy ich rozdzielać i nie ma ryzyka uszkodzenia korzeni. Buby wysiewam gniazdowo, po 3 nasionka do dołka. I jeżeli wzejdą wszystkie i nie zostaną zjedzone przez ptaki lub myszki, to wtedy, jeżeli będą miały za gęsto, to przeniosę je obok, żeby troszeczkę miały więcej miejsca. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy vlog ogrodowy, to przycupnijcie tu na dłużej.